Cześć, z tej strony Wojtek, Andrzej, ojciec i syn. syn. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć też częste pytanie, jak to w ogóle wygląda ten cały proces, jeżeli chcę kupić, jeżeli już się zdecydowałem, podjąłem decyzję i chcę kupić nieruchomość w Dubaju. Jak to wygląda krok po kroku? No więc tak, jeżeli jest decyzja, to pamiętaj tak, nie musisz być fizycznie w Dubaju, żeby kupić nieruchomość. Ale ważne, żebyś to robił z certyfikowanym biurem, bo pamiętaj, to biuro wtedy odpowiada. I jeszcze kolejna rzecz, nie wolno Ci nigdy przekazywać jakichkolwiek środków dla tych, którzy po prostu pośredniczą w tej całej sprzedaży. To jest jedna święta zasada. Czyli możesz to zrobić online. I tak w zasadzie większość naszych klientów robi to po prostu online. Większość, duża większość, bo 95%. Gdyż potrzebujesz w zasadzie nic innego, jeżeli jest decyzja, kopię swojego paszportu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, gdzie ta cała korespondencja będzie spadała na adres mailowy, natomiast Ty w zasadzie wszystkie dokumenty podpisujesz takim podpisem, jaki jest w Twoim paszporcie. On jest takim identyfikatorem. No i oczywiście środki, które wpłacasz na fakturę, która jest wystawiona przez dewelopera. Na konto powiernicze, ważne. Dokładnie, na konto powiernicze, czyli to, co mówimy zawsze już dzisiaj. Czy to, Panie Andrzeju, jest tak jak w Polsce? Tak, oczywiście od kilkunastu lat. Wszystkie środki, które wpłacasz, są wpłacane na konto powiernicze i nad tym czuwa Dubai Land Department, czyli DLD, tak? Ta instytucja, której płacimy Raz 4% przy zakupie nieruchomości po to, żeby zarejestrować nieruchomość, ale oni też potem właśnie czuwają nad tym kontem powierniczym, ale też nad procesem budowy. Czyli po prostu mówię, mamy instytucję, która dla nas też nas chroni jako inwestorów. Następna rzecz, jeżeli wpłacamy środki oczywiście na konto powiernicze, to co by się stało, jeżeli ten obieg jest budowany przez 4 lata i gdyby na przykład mi się coś stało, to co wtedy z moją żoną, bo tylko była umowa na przykład na jedną osobę. Nie ma znaczenia, czy w zasadzie na jedną, czy na dwie, bo jeżeli jest paszport Twój z kraju Unii Europejskiej, tak, to wtedy obowiązuje właśnie dokładnie prawo spadkowe Unii Europejskiej, czyli gdyby mi się coś stało, żona otrzymuje 50%, dzieci po równej części drugie 50%. I to jest, jak to się mówi, to, co możesz wziąć jako pewnik, który tutaj funkcjonuje, a nie, że my jesteśmy gdzieś w trzecim, jak to się mówi, w trzecim kraju i gdzie obowiązują zupełnie inne zasady. Pamiętaj, że możesz sobie zrobić również indywidualny podział, czyli możesz powiedzieć tak, te 50%, gdyby mi się coś stało, nie ma dostać, jak to się mówi, mój syn, moja córka, tylko 100% ma dostać żona. Możesz to zrobić, albo mają dostać wnuki. Ty robisz taki testament i wyobraź sobie, że wszyscy ci, którzy z nami oczywiście pracują, już z tego korzystają i robią to po prostu online. Jesteś w domu, w Polsce, online, tu jest notariusz i oczywiście ta transakcja jest prawnie zaakceptowana, potwierdzona i ty masz ułożony indywidualnie testament, czyli wszystko zabezpieczone, gdyby cokolwiek się stało. Ale pamiętajcie, że o tym myślą zawsze ci, którzy sami inwestują pieniądze. Bo jeżeli nie inwestuję pieniędzy, to w zasadzie mnie ten temat nie interesuje, a jestem pośrednikiem. Natomiast jeżeli jestem inwestorem, dla mnie ma to ogromne znaczenie, bo przecież inwestuję swoje pieniądze. Czyli zakup możemy robić online. Tak, Testament już nawet podczas budowy, jak jeszcze jest budowa, też możemy zrobić online. dokładnie. Jak to wygląda ten plan spłaty? Co to jest ten payment plan? Payment plan no to jest w zasadzie to, co dostajemy od dewelopera, czyli bezodsetkowy kredyt, który dostajemy od dewelopera w trakcie budowy. I bardzo ważne jest znowu to, żeby wybierać ten najkorzystniejszy payment plan. A jaki jest najkorzystniejszy? No prosta rzecz. Jak najmniej pieniędzy wpłać w trakcie budowy, a dopiero później przy odbiorze płać jak największą kwotę. Staramy się tak, żeby to nie przekraczało nigdy 60% w trakcie budowy dzisiaj, w tych czasach, bo kiedyś było zupełnie inaczej, czyli 60 w trakcie, natomiast 40 przy odbiorze, tak? Tak, żebyś po prostu w trakcie budowy, jak inni mają inne, to my negocjujemy tak, żeby po prostu te 60% nasi klienci mieli, bo my jesteśmy zainteresowani też wydawaniem jak najmniejszej ilości pieniędzy w trakcie, powtarzam, budowy. Te 40%, które masz zapłacić jednorazowo przy odbiorze, to możesz finansować tutaj w Dubaju z naszym partnerem bardzo łatwym kredytem, który jest oparty na 3 podstawowych rzeczach. Żadne historie, żadne lata, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Musisz zmienić całkowicie myślenie, to jest inny rynek, inne zasady. Dochody, które są na poziomie 6 czy 7 tysięcy złotych, jeszcze raz powtarzam, 6-7 tysięcy złotych, dokładnie uśmiech na twarzy to potwierdza. Później musisz pokazać tylko 3 ostatnie Twoje prywatne wyciągi z konta, na których saldo jest... 3 miesiące. 3 Ostatnie miesiące. 3 miesiące. Tak, 3 miesiące. Saldo dodatnie 35-40 tysięcy, czyli możesz płacić sobie 40 tysięcy, żeby leżały przez 3 miesiące na koncie i one będą potwierdzały, że Ty masz saldo dodatnie. To przekazujemy naszemu partnerowi, oczywiście adres zamieszkania i jeszcze jakieś potwierdzenie rachunku z prądu, czy tam powiedzmy z komórki.
przekazujemy naszemu partnerowi, który ci już miesiąc przed tym terminem, kiedy masz płacać, dostajesz Promesa. promesę, przepraszam, która potwierdza, że te 40% będzie finansowane z banku za taką i taką, jak to się mówi, w takich kondycjach. Ważne, żebyś wiedział, że ten partner, z którym współpracujemy, to partner, który na 10 finansowań i 11 załatwia. Czyli tutaj klient, jak to się, bo jest opłacany od sukcesu i dlatego zupełnie inaczej funkcjonuje. W ogóle otaczamy się tymi ludźmi, którzy są opłacani od sukcesu, ale muszą ten sukces, jak to się mówi, nam oczywiście pokazać. I tobie zresztą też, no bo jesteś w tej samej grupie wtedy. Czyli to jest ta rzecz, którą mówimy, że kredyt na tą ostatnią ratę tutaj bank daje. Kredyt bank tutaj nigdy nie kredytuje pierwszych 10, 20, 30, 40%, tylko jeżeli jest ta rata po ukończeniu, po wybudowaniu tego lokalu nawet 70%, a mieliśmy plany, kiedy było 80%, na przykład w przyszłym roku się kończy taka inwestycja, 80% przy odbiorze, no to bank finansuje z tego maksymalnie 60%. Ty musisz 20 przygotować, tak żeby po prostu bank 60, ty 20, 80 jest zapłacone. Tak. I to też znowu przy odbiorze. Ważne, że jest wtedy taki certyfikat, że deweloper oddaje Ci mieszkanie do użytkowania i z tym certyfikatem wtedy już masz, że oficjalnie może ten bank finansować ten budynek, czy ten apartament. Też bank wtedy po prostu rzeczoznawca sprawdza wartość tego lokalu. Dlatego tutaj nie ma takich problemów, jak to się mówi, jak w Europie, gdzie kredyty, wiecie, są rozpoczęte, potem nie można płacić, no bo tutaj bank finansuje maksymalnie 60% wartości lokalu. Czyli tego typu kredyty są jednak zawsze bezpieczne, ponieważ nie ma tej takiej całej kwoty, tylko jest to w zasadzie połowa. To jest, jeżeli chodzi o finansowanie. Kolejna rzecz to jest co? To jest najważniejsze, deweloper. Deweloper, czyli jakość dewelopera i projekty dewelopera. Dlatego jak zauważyliście, albo jak zauważycie na naszych webinarach, my bardzo szczegółowo podchodzimy do projektów. Nie mamy wszystkich projektów, inaczej nie proponujemy wszystkich projektów, tylko wybieramy dokładnie wisienki z różnych dzielnic oczywiście, ale tych deweloperów, którzy są przede wszystkim znani na rynku, ale mają też wyjątkową jakość i też ekstras w budynku. To jest tak naprawdę te najważniejsze rzeczy. Są też jeszcze inne czynniki, które poznacie, jak z nami będziecie współpracować, jak my tak naprawdę dobieramy te wisienki w tych projektach. Ważne, żebyś wiedział, że przede wszystkim dobór dewelopera, no i dobór dzielnicy. To jest decydująca rzecz, którą, jeżeli chodzi o zakup Twojego mieszkania, bo musisz sobie tak sprawić, żebyś miał zawsze 3 rozwiązania. Czyli tak, krótkoterminowy, długoterminowy, zamieszkanie albo flip. Jeżeli te rzeczy masz, to w zasadzie masz nie 3, tylko masz 4, bo tutaj wziąłem krótko i długoterminowy. Chodzi tylko o to, najem, o to mi chodzi, że w tych dzielnicach oczywiście te lokale kosztują trochę więcej, ale pamiętaj o jednej rzeczy, dzisiaj klient ma wymagania. Klient, jeżeli dzisiaj mówi tak, nie mieszkam nad morzem, to muszę mieć lagunę. Ja chcę mieć lagunę koło siebie, bo zjeżdżam na dół i praktycznie mam 2 km. Wyobraźcie sobie, że mamy super projekt, gdzie 2 km jest laguny, gdzie możesz sobie zjechać na dół, masz oczywiście basen 60-metrowy. Tak a propos, zjeżdżasz niżej, to masz lagunę, która piasek, ma piasek i plaża. widok na Burj Khalifa, swoją plażę tylko dla rezydentów właśnie bloku. Także mówię, no są projekty, gdzie dokładnie na to szczegół patrzymy, ale tak jak mówię, co Tado mówił, my też wybiegamy do przodu, bo my nie patrzymy to, co dzisiaj jest w dzielnicy, my patrzymy, co będzie, jak budynek czy ten projekt będzie oddany, czyli za 2-3 lata, bo wtedy tak naprawdę zobaczymy, jeżeli wtedy przychodzi klient na końcu i mówi, kurczę, ale tu jest stacja metra, przecież te stacje 3 lata temu nie było. Dokładnie tak. To są te rzeczy, na które patrzymy i dlaczego my mocno wybiegamy z czasem i dlaczego ważne jest dla nas wiedzieć, co dokładnie w otoczeniu będzie się działo. No i jeszcze jest jedna rzecz dla tych, którzy się uczą tego tematu. Robimy takie spotkania tutaj w Dubaju i to są spotkania 3-dniowe, kiedy pokazujemy tym, którzy chcą być przyszłymi inwestorami albo chcą więcej inwestować, to pokazujemy naszych deweloperów, partnerów na miejscu. Możesz dotknąć, zobaczyć, jechać do showroomu, czyli po prostu pamiętaj jednej rzeczy, że jeżeli robisz pierwszy zakup, to prawda jest tego typu w Dubaju, trzeba się nauczyć siać. To jest najważniejsza sprawa. W zasadzie powinno się w Dubaju zaczynać nie od jednej nieruchomości, chociaż wszyscy mówią OK, najpierw jedną, też żeśmy tak zaczynali i absolutnie nie będę wybijał, ale Wam powiem tak, mądrzej jest, jak to się mówi, jedną i za chwilę od razu drugą, dlatego że są 2 różne terminy odbioru. Jeżeli masz 2 różne terminy odbioru, to wtedy mówisz, kurczę, jak to dobrze, że wziąłem, jak to się mówi tam, powiedzmy, tą drugą nieruchomość, jeżeli masz możliwości. Dlatego, że wzrost wartości nieruchomości, który jest spowodowany tutaj popytem Podczas budowy. Tak. Podczas budowy, już to jest ważne. I dynamiką tutaj w Dubaju, dlatego że wszystko dookoła się rozwija. W tym roku 20 milionów turystów. No to powiedz mi, jak to się mówi, dlaczego miałyby tutaj ceny Widzimy nie to na wzrastać? co dzień. Widzimy po prostu na co dzień, że już w lecie na przykład, jako prosty przykład, nie było tej dziury, że w lecie nie ma ludzi. Turyści nawet w lecie przyjeżdżali
i to widać. Po prostu coraz więcej ludzi przekonuje się do Dubaju, nie tylko turystów, ale też turystów, którzy później zostają tubylcami i zostają już tutaj. Turyści są, jak to się mówi, przede wszystkim przyciągani w tym właśnie tym czasie, kiedy jest tutaj gorąco, czyli można by powiedzieć czerwiec, lipiec, sierpień, to pamiętajcie, że ceny zniżają się, jeżeli chodzi o hotele i tym oczywiście regulują napływ tych, którzy przyjeżdżają pierwszy raz i później się okazuje, że ten, który był pierwszy raz mówi, no nie, ja tutaj, jak to się mówi, muszę zainwestować, bo jednak to, co dotkniesz, to jest oczywiście bardzo bliższe tobie. Ale pamiętaj jednej rzeczy, nie musisz być w Dubaju, mając partnera, który odpowiada za całą transakcję, za pośrednictwo twojego sukcesu, bo tylko twój sukces jest również naszym sukcesem, gdyż my jesteśmy opłacani przez dewelopera i pamiętaj, że to musi być dowiezione od początku do końca, nad tym czuwamy, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, że jeżeli jakimkolwiek pośrednikiem pracujesz, nie wolno ci przekazać nawet i jednego dirhama, dlatego że pośrednik jest, jak to się mówi, absolutnie nie do tego, żeby pobierać jakiekolwiek, jak to się mówi, opłaty, tylko bezpośrednio przelewasz te opłaty na rachunek powierniczy dewelopera. To jeżeli chodzi o proces zakupu. My co poniedziałek o 20 robimy taki webinar bezpłatny. Na dole pod spodem jest link, że możesz się zapisać, gdzie zawsze pokazujemy najciekawsze projekty, które aktualnie są w Dubaju. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapisz się na webinar i w poniedziałek o 20 na pewno Cię w godzinę czasu pokażemy Ci, co ciekawego słychać w Dubaju. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapisz, a na pewno wiedza usuwa dwóch wrogów dobrobytu, ryzyko i strach. Widzimy się w następnym odcinku. Z tej strony Wojtek Andrzej, ojciec, i syn. dziękuję.